Dzień dobry moi drodzy. Witamy Was w kolejnej części przygód kota Hitmana. Dzisiaj będzie o inwigilacji. Kogo, po co i czy jest to legalne, dowiecie się w dalszej części materiału. A na początek kilka faktów z rozwoju Hitmana. Bestia skończyła niedawno 5 miesięcy. U nas przebywa od prawie 2. Waży 4600, czyli odkąd się u nas pojawił, przybrał na wadze 1,60 kg. Nie ma jakiegoś problemu z jedzeniem. Oczywiście ma jakieś tam swoje ulubione smaki, nie każdy je z takim samym zapałem. Na przykład nie przepada za niczym, co zawiera w sobie rybę. Co dziwne, bo niektóre koty pewnie za rybę dałyby się pokroić. Obawiamy się, że rosnąc w takim tempie może wyrósł z niego niezły koteczek. Z dnia na dzień widzimy też, jak Hitman stara się dostosować do, nazwijmy to, naszego trybu życia, czy tam jakichś zasad panujących w domu. Oczywiście jest to nadal młody kot, więc musi sobie też i pobroić i wyszaleć się troszeczkę. Natomiast nie możemy Wam wszystkiego pokazać ze względu takiego, iż gdy biorę jakikolwiek sprzęt do nagrywania, z Hitmana, choć był przed chwilą diabełkiem, robi się aniołek. Po prostu kotek przytulaśny, słodziutki. Taka sama sytuacja ma miejsce, gdy przychodzą do nas na przykład goście. Oczywiście jak to Maine Coon, on musi być w centrum uwagi, natomiast leży sobie najzwyczajniej w świecie spokojnie, czeka na pieszczoty, no po prostu słodziaczek. Co z tą inwigilacją? Otóż przed pojawieniem się Hitmana w naszym domu zaczęliśmy się zastanawiać, a co jeśli on zostanie sam? No, oczywiście nie ma tak dobrze. Ktoś musi chodzić do pracy, zarabiać na te konserwy czy saszety. Kotka nie znamy, nie wiemy jak się zachowa. Nie wiemy na 100% czy dobrze przygotowaliśmy dom, czy nie zagraża mu jeszcze jakieś niebezpieczeństwo i tam akurat nie zacznie sobie kombinować coś, jak nas nie będzie. Po trosze też oczywiście obawa, czy będziemy mieli gdzie wrócić, albo czy nie będzie potrzebny jakiś generalny remont. Najprościej pewnie byłoby wykorzystać jakieś stare aparaty telefoniczne, telefony, smartfony. Pewnie każdy coś takiego w domu ma. Odpowiednio je skonfigurować, gdzieś porozkładać w pewnych miejscach. No i jakiś tam podstawowy monitoring mamy. Natomiast zdecydowaliśmy się kupić jeszcze urządzenie, które wejdzie z kociakiem w interakcję. Enabu DBR, bo tak brzmi nazwa tego urządzenia, to inteligentny robot do monitorowania mieszkania, zwierząt, nawet ludzi, choć tu trzeba by się zastanowić, czy jest to legalne. Monitorowanie kociaka, zwłaszcza swojego, jest jak najbardziej legalne. Nie wiem, jakby to było w przypadku kota sąsiada. Robot ładuje się w takiej stacji dokującej. Oczywiście jak on tam sobie monitoruje, czy zawawia zwierzaka, a zacznie brakować mu energii, to sam sobie wraca do ładowania. Porusza się na takich gumowych płozach czy gąsienicach, dość szybko i cicho przede wszystkim. Posiada czujniki przed upadkiem z wysokości, czy tam antyzderzeniowe. Nie do końca chyba dobrze działają, bo udało się mu już spaść z pewnej wysokości. Na plus jest to, że oczywiście nic mu się zupełnie nie stało, więc faktycznie solidnie jest wykonany. Jakieś zabawy tam kotka tym robotem nie powinny wyrządzić mu właściwie jakiejś większej krzywdy. Robotem poprzez aplikację na smartfonie można sterować właściwie z każdego miejsca, gdzie tylko dostępny jest internet. Posiada bardzo wiele funkcji do monitorowania mieszkania, monitorowania zwierząt, czy monitorowania także dzieci. No tu zajmiemy się tylko tymi najważniejszymi, które związane są ze zwierzakiem. Jedną z ciekawszych funkcji jest na przykład śledzenie kociaka. To znaczy robot podąża za nim krok w krok, utrzymując tam jakąś odległość powiedzmy 30 czy 40 cm. No pewnie jeśli mamy czas, to całkiem śmiało możemy to też z poziomu aplikacji robić ręcznie, bo jest też oczywiście sterowanie, czyli możemy dojechać w każdy zakątek naszego mieszkania. Jedynym problemem może okazać się jakiś wyższy stopień, natomiast jakieś tam wykładziny, dywany nie stanowią dla niego większego problemu. Ta sama sytuacja tyczy się tego, gdyby tam kotek zbyt agresywnie bawił się z robotem i go wywrócił, pchnął czy coś takiego. On jest tak skonstruowany,
że właściwie z każdej pozycji potrafi sobie sam z powrotem wrócić na te pozy. Oczywiście oprócz nagrywania i robienia zdjęć możemy też słuchać, co tam się dzieje u nas w domu, a także możemy mówić do kotka, co niejednokrotnie nam się zdarzyło na początku, żeby odwieźć go od robienia jakichś tam psot. Robot ma wbudowany też kilka sekwencji takich zabawowych dla kota, to znaczy tam kręci się w kółko, jeździ do przodu, do tyłu, wykonuje jakieś akrobacje, wydając przy tym dźwięki. Możemy załączyć też laser, za którym kotek sobie będzie biegał. No i wszystkim tym możemy oczywiście sterować ręcznie z poziomu aplikacji, ale możemy też ustalić sobie jakiś tam harmonogram, że na przykład o tej i o tej godzinie robot wyjedzie i z kotkiem się będzie bawił. Czy takie urządzenie jest potrzebne? To już musicie sobie odpowiedzieć sami. Na pewno nie jest niezbędne, natomiast powiem Wam z doświadczenia, że zapewnia bardzo duży komfort psychiczny, że w każdej chwili możemy sobie wejść, znaleźć kotka, sprawdzić, czy wszystko z nim w porządku, czy z mieszkaniem wszystko w porządku, ewentualnie jeśli coś by tam sobie chciał broić, to zdalnie możemy zareagować, odwrócić jego uwagę. Tak samo jeśli widzimy, że na przykład nudzi się, czy bardzo tęskni, jak nas nie ma długo w domu, no to możemy też w jakimś tam sensie się z nim pobawić, czy nawet komunikować. Jak zapewne pamiętacie z poprzedniego odcinka, Hitman przyzwyczajał się do szelek. Właściwie teraz założone szelki nie stanowią dla niego żadnego problemu. Zachowuje się tak, jakby ich nie było. Dlatego też postanowiliśmy dopiąć smycz i pospacerować z nim trochę po mieszkaniu. Oczywiście Hitman nie spacerował od razu jak szkolony owczarek. Musieliśmy się posiłkować też smaczkami, żeby tam ruszył się z podłogi. Natomiast wydaje mi się, że reakcja na smycz jak na pierwszy raz wypadła bardzo dobrze i za jakieś kilka dni będziemy już spacerować normalnie, zwłaszcza że Hitman bez smyczy chodzi za nami właściwie krok w krok, więc wystarczy, że pewnie przyzwyczai się do tego zwisającego z góry kawałka materiału, no i będziemy pewnie próbować gdzieś wychodzić na spacer. Jeśli interesuje Was, czy i jak Hitman sobie poradzi ze spacerowaniem na smyczy lub jak dalej będzie się rozwijał, zapraszamy oczywiście do subskrybowania kanału. Nie zapomnijcie wcisnąć dzwoneczka, wtedy nie przegapicie, jeśli pojawią się tam jakieś najnowsze materiały. Prosimy również o komentowanie, lajkowanie, udostępnianie dalej filmików. Bardzo nam to pomaga w dalszym rozwoju kanału. Zapraszamy również na stronę Hitmana, tak jak na Facebooku, jak i na Instagramie. Tam mogą pojawiać się też treści niepublikowane tutaj. Oczywiście starym zwyczajem na koniec wrzucimy Wam kilka fotek, na których udało się
uwiecznić wizerunek hitmana, a wierzcie mi, nie jest to takie łatwe. Jeśli nurtują Was jakieś pytania, albo chcielibyście udzielić nam jakiejś rady, bo jak wiecie, jesteśmy nowicjuszami w wychowaniu kotka, bardzo proszę, pozostawiajcie je w komentarzach pod filmikiem. My na wszystkie komentarze staramy się odpowiadać i za wszystkie rady bardzo dziękujemy. A dzisiaj będziemy już kończyć. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym materiale. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.